Malta to jedno z najmniejszych i najciekawszych wyspiarskich państw świata. Położona w kluczowym miejscu pomiędzy Afryką a Europą oraz pomiędzy cieśniną gibraltarską a kanałem sueskim i w dodatku wyposażona w doskonałe porty, od wieków była obszarem rywalizacji różnych imperiów i różnych kultur. Maltą rządzili m.in. Kartagińczycy, Rzymianie, Arabowie, Sycylijczycy, zakon maltański, Francuzi i Brytyjczycy. Choć może jeszcze bardziej intrygujący jest fakt, że wiele tysięcy lat temu, na długo przed tym, nim w Egipcie powstały piramidy, pewna tajemnicza cywilizacja zbudowała na Malcie megalityczne budowle, których pozostałości można oglądać do dziś. Mając tak bogatą historię, Malta jest wypełniona różnymi niezwykłymi miejscami i obiektami, a ja w tym odcinku opowiem wam o tym kraju wszystko to, co wydaje mi się ciekawe. Zaczynając od geografii i najważniejszych wątków z maltańskiej historii, a kończąc na subiektywnym przeglądzie ciekawych punktów na mapie Malty, Comino i Gozo. Jeśli lubicie podobne filmy, zachęcam was do subskrypcji oraz wciśnięcia dzwonka, a przede wszystkim do przyjrzenia się Malcie z wielu różnych perspektyw. Malta jest położona w środkowej części Morza Śródziemnego, 80 km na południe od Sycylii, 340 km na północ od Libii i niecałe 300 km na wschód od Tunezji. Przy czym pomiędzy Maltą a Tunezją położone są jeszcze włoskie wyspy Lampedusa, Linosa i Pantelleria. Co ciekawe, Malta jest położona dalej na południe niż stolice Tunezji oraz Algierii, choć z drugiej strony nie tak daleko jak Kreta i Cypr. Natomiast odległość pomiędzy maltańskim wybrzeżem a granicami Rzeczpospolitej wynosi około 1500 km. Malta jest prawie 1000 razy mniejsza od Polski, a jej powierzchnia zbliżona jest do powierzchni Wrocławia albo Krakowa. Jest to 10. najmniejszy niepodległy kraj świata, a w Europie mniejsze od niego są tylko Watykan, Monako, San Marino oraz Liechtenstein. Archipelag maltański składa się z dwóch głównych wysp. Wyspy Malta na południowym wschodzie i czterokrotnie mniejszej wyspy Gozo na północnym zachodzie. Gozo ma około 14 km długości, a Malta niecałe 30. Natomiast w cieśninie pomiędzy nimi położona jest jeszcze o wiele mniejsza wyspa Comino. Ponadto wokół wybrzeży tych wysp leży jeszcze kilka mniejszych wysepek i skał. Cały ten archipelag zamieszkuje nieco ponad 500 000 mieszkańców, czyli jest tu nieco mniej ludzi niż w Poznaniu, Luksemburgu czy Czarnogórze, a więcej niż na o wiele większej Islandii. 500 000 to niby niedużo, ale ze względu na małą powierzchnię kraju, Malta jest jednym z najgęściej zaludnionych państw świata, a w Europie ustępuje pod tym względem jedynie księstwu Monako. Zarówno Malta, jak i Gozo są mocno pagórkowate, a wzdłuż południowych wybrzeży obu tych wysp ciągną się wysokie klify. Najwyższa jest część środkowa klifów na wyspie Malta i to właśnie tutaj znajduje się też najwyżej położony punkt całego kraju, przekraczający nieznacznie 250 metrów nad poziomem morza. Ta południowa część wyspy jest ogólnie bardziej wyżynna i mniej zaludniona, natomiast nizinna północ skupia większość ludności. Państwo jest podzielone na 5 regionów, z czego 4 są położone na wyspie Malta, natomiast jeden składa się z Gozo, Comino i kilku mniejszych wysepek. Z kolei te większe regiony dzielą się jeszcze na 70 mniejszych jednostek lokalnych. Środkowo-północna część wyspy Malta stanowi właściwie jeden duży obszar miejski, liczący około 400 000 mieszkańców, ale formalnie składa się z wielu mniejszych miasteczek. I tak na przykład stolica kraju, Valletta, położona na niewielkim półwyspie, liczy zaledwie 6000 mieszkańców i w rankingu największych maltańskich miast zajmuje miejsce dopiero w trzeciej dziesiątce. Na pierwszym miejscu tej listy jest St. Paul's Bay, czyli miasteczko zwane Zatoką Świętego Pawła, liczące niecałe 30 000 osób i położone na północy wyspy. Powyżej 20 000 mieszkańców liczą także Birkirkara i Mosta wewnątrz wyspy, a także nadmorska Slima, a niewiele mniejsze są Ormi i Zabbar.
Na Malcie istnieje jedno lotnisko cywilne, położone w centralno-wschodniej części głównej wyspy, w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się brytyjska baza lotnicza. Obecnie w tym kraju nie funkcjonują żadne linie kolejowe, ale kiedyś kolej tutaj istniała, przez kilka dekad do lat 30. XX wieku i łączyła Vallettę z okolicami Mdiny i pobliskimi koszarami, a ponadto mniej więcej w tym samym czasie funkcjonowały tu także tramwaje. Obecnie istnieje projekt budowy metra albo lekkiej kolei na głównej wyspie, chociaż dyskusje w tej sprawie ciągle się toczą. Póki co podstawą komunikacji na Malcie są samochody, których jest tu naprawdę dużo w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a także autobusy. Co ciekawe, od października zeszłego roku większość przejazdów autobusowych jest tutaj bezpłatna, ale pod warunkiem posiadania imiennej karty o nazwie ta linia. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, na Malcie funkcjonuje ruch lewostronny. Malta ma niesamowicie ciekawą historię. Szacuje się, że została zaludniona około 8000 lat temu, czyli naprawdę bardzo dawno. Niektórzy badacze przypuszczają, że archipelag był wtedy zamieszkany przez jedno tysiąclecie, a potem znów się wyludnił mniej więcej na 1000 lat, co mogło być skutkiem wyjałowienia gleby związanego z metodami rolniczymi pierwszych osadników. Kolejni ludzie przybyli na Maltę około 6000 lat temu i do dziś zachowały się po nich liczne ślady, a w tym przede wszystkim megalityczne świątynie. Nie są to co prawda obiekty tej skali, co na przykład piramidy w Egipcie, ale już sam ich wiek jest niezwykły, bowiem niektóre z nich są starsze od Wielkiej Piramidy w Gizie o ponad 1000 lat i należą do najstarszych zachowanych budowli na świecie. Cywilizacja, która je zbudowała, przetrwała na Malcie około 1500 lat. Później mieszkały tu inne ludy, przybyłe z różnych zakątków Morza Śródziemnego, a w nieco bliższych nam czasach starożytnych wyspy maltańskie znalazły się kolejno pod kontrolą Fenicjan, Kartaginy i Rzymu. Potem prawdopodobnie na krótko przejęli je Wandalowie i Ostrogoci, natomiast na pewno w VI wieku Malta stała się częścią Bizancjum. W IX wieku archipelag maltański podbili muzułmanie z Afryki Północnej i według niektórych źródeł doprowadzili do prawie całkowitego wyludnienia tego obszaru, a w konsekwencji przez kolejne sto kilkadziesiąt lat pozostawał on znowu niemal niezamieszkany. Powtórna kolonizacja nastąpiła w połowie XI wieku, tym razem przez muzułmańskich osadników z Sycylii. I jest to o tyle istotne, że to od ich języka, to znaczy sycylijskiej odmiany języka arabskiego, wywodzi się współczesny język maltański. Kilkadziesiąt lat później Maltę najechali Normanowie, a potem stała się ona częścią Królestwa Sycylii i to na kilkaset lat. Po stosunkowo krótkim okresie dominacji islamu na Wyspach Maltańskich, dominującą religią stało się teraz znów chrześcijaństwo. Królestwo Sycylii było w tym czasie rządzone przez wiele dynastii związanych z innymi zakątkami Europy, a w konsekwencji także i Malta była rządzona m.in. przez władców Szwabii, Aragonii, a potem Hiszpanii. Do bardzo ważnego wydarzenia doszło w połowie XVI wieku, kiedy to król Hiszpanii przekazał Maltę w wieczystą dzierżawę zakonowi Joannitów, albo inaczej suwerennemu rycerskiemu zakonowi szpitalników świętego Jana, który kilka lat wcześniej został wypędzony przez Turków ze swojej poprzedniej siedziby na wyspie Rodos. Początki ich panowania były trudne. Najpierw siły osmańskie przeprowadziły atak na wyspę Gozo i wywiozły z niej jako niewolników prawie wszystkich mieszkańców, to znaczy kilka tysięcy osób. Kilkanaście lat później doszło z kolei do potężnej osmańskiej inwazji na wyspę Malta, co przeszło do historii jako tak zwane Wielkie Oblężenie. Dzięki wielkiej determinacji oraz pomocy sojuszników z Sycylii, siły zakonu zdołały jednak odeprzeć turecki atak, a wielcy mistrzowie zachowali kontrolę nad archipelagiem maltańskim. Okres ich panowania nad tym obszarem jest zwykle opisywany jako epoka rozkwitu, budowy fortyfikacji, pałaców i miast. To wtedy Valletta stała się stolicą Malty, a zakon zaczął być nazywany po prostu zakonem maltańskim.
Joannici władali Maltą przez ponad 250 lat, do roku 1798, kiedy to kontrolę nad nią przejęli Francuzi pod wodzą Napoleona, którego flota przybyła tutaj po drodze do Egiptu. Rządy francuskie nie trwały jednak długo, a na początku XIX wieku władzę na Malcie przejęła Wielka Brytania, przekształcając ten archipelag najpierw w brytyjski protektorat, a potem w kolonie. Znaczenie strategiczne Malty jako dogodnej bazy morskiej położonej pośrodku Morza Śródziemnego było od dawna duże, ale zwiększyło się jeszcze wielokrotnie w momencie otwarcia kanału Sueskiego w 1869 roku. Malta stała się wtedy superistotnym punktem pośrednim na szlakach z Europy Zachodniej do Azji, na przykład z Anglii do Indii Brytyjskich, i stała się także główną bazą brytyjskiej floty śródziemnomorskiej. Oznaczało to ogromne zwiększenie ruchu w maltańskich portach i ważny impuls dla maltańskiej gospodarki. Gdy Imperium Brytyjskie przejęło kontrolę nad Maltą, jej niższe warstwy społeczne posługiwały się zwykle wspomnianym już językiem maltańskim. Ale ponieważ od kilkuset lat ten archipelag znajdował się pod dużym wpływem kultury włoskiej, rolę języka administracji, kultury, elit i polityki pełnił jeden z dialektów włoskich. Po włączeniu Malty do swojego imperium, Brytyjczycy podjęli jednak próbę zmiany takiego stanu rzeczy i zastąpienia języka włoskiego językiem angielskim. Było ku temu kilka dobrych powodów, m.in. chęć ograniczenia powiązań Malty z państwami włoskimi, zintegrowanie maltańskiego społeczeństwa z kulturą brytyjską oraz niedopuszczenie do tego, by Malta stała się częścią jednoczącego się właśnie Królestwa Włoch. Uzyskano to z jednej strony poprzez wprowadzanie języka angielskiego na wszelkie możliwe sposoby, a z drugiej poprzez podnoszenie statusu języka maltańskiego, tak aby społeczeństwo zachowało swoją tożsamość lokalną, różną od tożsamości włoskiej, a jednocześnie poczuło się częścią Imperium Brytyjskiego. W końcu w latach 30. XX wieku włoski utracił ostatecznie swój status, a językami urzędowymi stały się wspólnie maltański oraz angielski i tak pozostało do dziś. Przy okazji warto tu dodać, że chociaż język maltański to język semicki spokrewniony z arabskim, to obecnie bardzo się już od niego różni i zawiera dużo zapożyczeń z języków romańskich, a także z języka angielskiego. Z kolei alfabet maltański jest oparty na alfabecie łacińskim, chociaż ma także kilka dodatkowych znaków. Malta odegrała istotną rolę dla brytyjskiego imperium także podczas I i II wojny światowej. W czasie tej pierwszej była nazywana szpitalem Morza Śródziemnego, bo przyjmowała rannych z przeróżnych frontów całego tego regionu. Z kolei podczas II wojny światowej była intensywnie bombardowana przez Włochów i Niemców i istniały nawet poważne plany niemiecko-włoskiej inwazji na Maltę w roku 1942. Nigdy do niej jednak nie doszło, a przez cały czas trwania konfliktu Malta stanowiła ważną aliancką bazę na Morzu Śródziemnym, nazywaną niezatapialnym lotniskowcem. Po wojnie Malta uzyskała pewien stopień autonomii wewnętrznej, ale już wkrótce rola brytyjskiej kolonii przestała odpowiadać większości maltańskich sił politycznych. Szybko wykrystalizowały się wtedy dwie radykalne, chociaż przeciwne opcje. Albo dążenie do pełnej niepodległości Malty, albo do pełnej integracji z Wielką Brytanią i bycie jej pełnoprawną częścią, co oznaczałoby m.in. reprezentację Malty w parlamencie w Londynie. Zorganizowano nawet referendum w tej sprawie i pomysł integracji został poparty przez większość głosujących. Ale referendum zostało zbojkotowane przez część społeczeństwa, a cała ta sprawa nie zyskała także poparcia brytyjskiego rządu. Ostatecznie zwyciężyła przeciwna koncepcja i w roku 1964 Malta uzyskała niepodległość. Początkowo królową Malty pozostawała Elżbieta II, ale od roku 1974 państwo przekształciło się w republikę z prezydentem na czele. Obecnie Malta należy do Unii Europejskiej i przystąpiła do niej tego samego dnia co Polska.
Należy także do strefy Schengen, a od 2008 roku jej walutą jest euro. Wcześniej walutą była lira maltańska, a jeszcze wcześniej maltański funt. Malta jest jednym z kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej, które nie należą do NATO. Choć co ciekawe, wcześniej de facto jej obszar był częścią NATO, jako terytorium zależne Wielkiej Brytanii i znajdowała się tutaj nawet siedziba dowództwa sił sojuszniczych na Morzu Śródziemnym. Jak wspomniałem, Malta posiada kilka atutów strategicznych, a oprócz jej położenia ważny jest także fakt posiadania kilku naturalnych portów, położonych w osłoniętych zatokach. Dwa najważniejsze zostały docenione już swego czasu przez zakon maltański, który zbudował swoją stolicę Vallettę właśnie pomiędzy nimi, na półwyspie Skiberas. Na północnym zachodzie jest to port Marsamxett, natomiast na południowym wschodzie tak zwany Wielki Port. Zwłaszcza ten drugi przez setki lat był super istotny dla wszystkich sił kontrolujących Maltę i jest używany do dziś, a w różnych jego częściach istnieją nabrzeża, przystanie i tereny stoczniowe. Port Marsamxett z kolei jest nieco mniejszy i obecnie mieści głównie mariny dla jachtów. Pośrodku tego portu, pomiędzy Vallettą a Silemą, leży jeszcze jedna maltańska wyspa, a mianowicie długa na 1 kilometr wyspa Manoela, połączona z główną wyspą za pomocą mostu. Istnieje na niej ciekawy fort z czasów zakonu Joannitów, a ponadto w okresach, gdy region nawiedzały epidemie, np. dżumy albo cholery, wyspa ta stanowiła miejsce kwarantanny. Sama Valletta również jest bardzo mała, bowiem zajmuje obszar o średnicy zaledwie 1 km i zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców jest to najmniejsza wśród stolic krajów Unii Europejskiej. Jest także pełna zabytków, pałaców, kościołów oraz muzeów, a także wąskich uliczek i jako taka wpisana w całości na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jednym z takich zabytków jest na przykład Pałac Wielkiego Mistrza, czyli siedziba przywódców zakonu Joannitów, zbudowana w XVI wieku. Za czasów brytyjskich urzędował tu gubernator, a do niedawna obradował tutaj parlament niepodległej Malty. Na końcu półwyspu leży z kolei fort Świętego Elma, czyli jedno z miejsc heroicznej obrony przed Turkami podczas wielkiego oblężenia Malty w XVI wieku. Fortyfikacji jest tutaj zresztą o wiele więcej. I tak właściwie to cała Malta pełna jest rozmaitych fortów, baterii, wież, murów obronnych i innych podobnych budowli z różnych epok. Świetnym przykładem są tutaj 3 ufortyfikowane miasta, położone po drugiej stronie Wielkiego Portu, na południowy wschód od Valletty. Co ciekawe, wszystkie 3 mają podwójne nazwy i są znane jako Birgu, Isla i Bormla, a także jako Vittoriosa, Senglia i Conspicuo, choć zbiorczo nazywa się je po prostu 3 miastami. 2 pierwsze z nich położone są na 2 równoległych półwyspach, wystających w stronę stolicy, natomiast trzecie, najbardziej zaludnione, leży na ich lądowym zapleczu. Łącznie te miasta są zamieszkane przez kilkanaście tysięcy osób. Istnieje tutaj sporo zabytków, pałaców, muzeów i kościołów i oczywiście różnych fortyfikacji. A wokół Bormli rozciągnięty jest system długich murów obronnych z czasów zakonu maltańskiego, zwane liniami Cottonera. Nawiasem mówiąc, warto tu dodać, że zakon maltański istnieje do dziś i ma swą główną siedzibę w Rzymie. I chociaż nie posiada własnego terytorium w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jest uważany przez ponad 100 państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego i ma też status obserwatora w ONZ. Posiada też kilka budynków eksterytorialnych, a jednym z nich jest część fortu Świętego Anioła, znajdującego się właśnie w Birgu. W przeszłości była to bardzo ważna twierdza, strzegąca zarówno miasta, jak i wewnętrznej części Wielkiego Portu, a samo Birgu przez kilka dekad w XVI wieku pełniło funkcję stolicy Malty. Niecałe 3 km dalej na południe znajdują się 2 kolejne ciekawe obiekty, chociaż tym razem o wiele starsze, bo zbudowane ponad 5000 lat temu. Pierwszym są świątynie Tarszyn, jedne z kilku maltańskich świątyń megalitycznych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
przez całe tysiąclecia były zakopane pod warstwą ziemi, a zostały odkryte dopiero na początku XX wieku przez lokalnego rolnika podczas orania pola. Drugim jest Hypogeum halcyfini, czyli niezwykła podziemna, trzypoziomowa struktura sięgająca 14 metrów poniżej poziomu gruntu. Znajdują się tutaj podziemne komory i korytarze, a całość pełniła prawdopodobnie rolę sanktuarium i nekropolii. Odnaleziono tu także wiele różnych przedmiotów, np. taką figurkę śpiącej kobiety, a także resztki malowideł ściennych, a to wszystko dzięki przypadkowemu odkryciu podczas prac budowlanych. W południowo-wschodniej części Malty znajduje się jeszcze jedna zatoka pełniąca przez wieki funkcję naturalnego portu. Obecnie znajduje się tutaj nowoczesny port kontenerowy, jeden z najbardziej ruchliwych portów basenu Morza Śródziemnego. W środkowej części zatoki leży natomiast wioska rybacka o nazwie Marsa Szlok, słynąca z kolorowych łodzi zwanych Lutsu, a także z łodzi kaik. W pobliżu można zobaczyć też kilka naprawdę starych miejsc, na przykład ruiny świątyni Borcin Nadur, liczącej 4,5 tysiąca lat, a także niezwykłą jaskinię Ardalam. To właśnie tutaj znaleziono pierwsze ślady osadnictwa człowieka na Malcie, datowane na niemal 8 tysięcy lat, a także kości słonia karłowatego, hipopotama oraz niedźwiedzia. Obecność tych zwierząt na Wyspach Maltańskich można powiązać z faktem, że kiedyś ten obszar połączony był z kontynentem, na pewno z Europą, a być może także z Afryką. Środkowa część Morza Śródziemnego jest stosunkowo płytka. Jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu, w epoce lodowej, gdy poziom morza był niższy, Malta była prawdopodobnie połączona z Sycylią. Południe Malty to przede wszystkim spektakularne klify, wyrastające z morza na ponad 200 metrów, a w tym na środkowym odcinku przepiękne klify Dingley. Ale to nie jedyne naturalne atrakcje na tym wybrzeżu, bowiem znajduje się tu także kilka ciekawych morskich jaskiń, a w tym na przykład słynna Błękitna Grota. Oprócz ciekawych formacji skalnych, uwagę zwraca tu także niesamowity kolor wody i różne efekty świetlne na ścianach jaskini, które mienią się rozmaitymi barwami. 5 km na południowy zachód od tego miejsca leżą ponadto dwie małe skalne wysepki, Fifla i Filfolta, i są to najbardziej na południe wysunięte części archipelagu maltańskiego. Kiedyś te skały były wyraźnie większe, ale ponieważ stanowiły cel ćwiczeniowy dla brytyjskiej marynarki wojennej oraz lotnictwa, spora ich część uległa zniszczeniu. Na południowym wybrzeżu Malty mieści się także kilka niezwykłych zabytków z dalekiej przeszłości, na przykład Hadżar Im, kolejna świątynia licząca ponad 5000 lat i przy której znajduje się także kilka innych struktur ustawionych przez ludzi, a w tym kilka pokaźnych monolitów. Kilkaset metrów dalej leży Najdra, kompleks 3 świątyń z podobnego okresu. Możliwe, że jedna z nich pełniła kiedyś funkcję kalendarza, bo zbudowana jest w taki sposób, że promienie słoneczne padają na jej kluczowe punkty podczas równonocy wiosennej oraz jesiennej, a także podczas przesileń letniego i zimowego. Ale megalityczne świątynie to nie jedyne intrygujące stare obiekty w tej okolicy. W pobliżu klifów Dingley, a także w kilku innych miejscach na Malcie i Gozo, można bowiem znaleźć na przykład coś takiego. Coś, co wygląda jak kolejny skalne, zwykle występujące w równoległych do siebie parach. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstały. Niektórzy wskazują na okres budowy świątyń, co oznaczałoby, że mają co najmniej 4000 lat. Inni natomiast na różne późniejsze okresy. Istnieje także wiele hipotez dotyczących tego, czym one właściwie są. Jedna z najbardziej prawdopodobnych mówi na przykład o tym, że są to kanały do zbierania wody deszczowej. Inna natomiast, że są to faktycznie kolejny wyżłobione przez wozy w miękkich wapieniach, które zostały mocno pogłębione przez procesy erozyjne. Kawałek dalej leżą ogrody Busquet, jeden z niewielu zadrzewionych i najbardziej zielonych obszarów na Malcie. Kiedyś ten teren funkcjonował jako rezerwat łowiecki, należący do władców tej wyspy, natomiast dziś znajduje się tutaj jedna z rezydencji prezydentów Malty.
Wiele wskazuje na to, że kiedyś znaczna część tego kraju była pokryta lasami, ale większość drzew została wycięta przez ludzi, m.in. na potrzeby budowy statków. I obecnie lesistość Malty nie przekracza 1% jej powierzchni. 2 kilometry dalej na północ leży kilkunastotysięczne miasteczko Rabat, nawiasem mówiąc posiadający tę samą nazwę co stolica Maroka, a także stolica wyspy Gozo, choć ta akurat od czasów brytyjskich znana jest także jako Wiktoria. W kontekście maltańskim słowo Rabat oznacza przedmieście ufortyfikowanego miasta. I rzeczywiście, zarówno Rabat na Malcie, jak i Rabat na Gozo rozwinęły się tuż obok małych i bardzo starych miast, otoczonych murami. W przypadku Malty tym starym miastem jest Mdina, pełniąca funkcję stolicy wyspy od czasów starożytnych aż do XVI wieku. Obecnie mieszka tutaj zaledwie kilkaset osób, ale jest to z pewnością nadal miejsce niezwykłe, pełne zabytków, wąskich uliczek, pałaców, kościołów i budowli obronnych, a spore wrażenie robią też oczywiście wysokie mury zewnętrzne. Poza murami, w centrum Rabatu, ciekawe miejsca znajdują się też pod ziemią. To labirynty wykutych w skale korytarzy i dawne komory grobowe, datowane na okres od II do VIII wieku naszej ery, noszące nazwę katakumb Świętego Pawła. Podobnych obiektów na Malcie jest zresztą więcej, a w samym Rabacie są także katakumby Świętego Katalda i Świętej Agaty. Oprócz Rabatu i Mdiny, w centralnej części wyspy znajduje się też kilka innych ciekawych miejsc. Na przykład Taali, park utworzony na obszarze dawnego brytyjskiego lotniska wojskowego, przy którym znajduje się także Narodowy Stadion Piłkarski, albo ogrody wokół Pałacu St. Anton, kolejnej rezydencji prezydenta Malty, a dawniej letniej rezydencji wielkich mistrzów zakonu maltańskiego, a potem brytyjskich gubernatorów. W tej okolicy można zobaczyć także pozostałości niezwykłego akweduktu, zwanego akweduktem Wigna Corta. Został on zbudowany ponad 400 lat temu, za czasów zakonu Joannitów i doprowadzał wodę ze źródeł położonych na zachodzie wyspy do nowo powstałej wtedy stolicy Valletty. W sumie miał ponad 15 km długości i transportował wodę częściowo podziemnymi rurami, a częściowo na kamiennych, arkadowych wiaduktach. Uważany był wówczas za arcydzieło inżynierii i symbolizował potęgę oraz bogactwo zakonu maltańskiego i był używany aż do początków XX wieku. Nawiasem mówiąc, warto tu dodać, że na Malcie i Gozo nie ma właściwie żadnych rzek ani jezior z prawdziwego zdarzenia, chociaż istnieje tu kilka niewielkich cieków wodnych. W pobliżu Rabatu znajdują się także niewielkie jeziorka Chadwick, utworzone sztucznie w celu nawadniania okolicznych pól. Woda pitna na Malcie pochodzi częściowo z zasobów podziemnych, natomiast częściowo z odsalania wody morskiej. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w centralnej części wyspy jest także XIX-wieczna bazylika położona w miasteczku Mosta, zwana najczęściej rotundą i posiadająca jedną z największych niepodpartych kopuł na świecie. W czasie II wojny światowej niemiecka bomba przebiła tę kopułę i wpadła do środka, do kościoła pełnego ludzi, ale na szczęście nie wybuchła. Przy okazji warto tu dodać, że obecnie zdecydowana większość mieszkańców Malty to katolicy. Na niewielkim obszarze tego państwa istnieje kilkaset kościołów, a w myśl postanowień konstytucji katolicyzm jest religią państwową. Chrześcijaństwo jest tu zresztą obecne od bardzo dawna, a dzieje apostolskie wspominają o tym, że w I wieku statek świętego Pawła rozbił się przy wybrzeżu Malty podczas podróży do Rzymu. Tradycja wiąże miejsce rozbicia tego statku z wysepką świętego Pawła, położoną na północnym zachodzie, która notabene w czasie odpływu jest połączona wąskim przesmykiem z sąsiednią wyspą kwarcową. Bardzo ciekawym obiektem w północnej części Malty są także linie Wiktorii, nazywane też czasem maltańskim Wielkim Murem. To 12-kilometrowa linia fortyfikacji ciągnąca się przez całą szerokość wyspy, a zbudowana przez Brytyjczyków pod koniec XIX wieku w oparciu o naturalny grzbiet oraz kilka wzgórz. W zamyśle miała stanowić fizyczną barierę na wypadek desantu wroga w północnej części wyspy i chronić najbardziej zaludnioną jej część.
Kawałek na północ od linii Wiktorii znajduje się kilka kolejnych świątyń megalitycznych, na przykład kompleks Tahadżrat, składający się z kilku części i datowany na ponad 5000 lat, a także ruiny Skorba, znajdujące się niedaleko. W obu tych miejscach odnaleziono też ślady wiosek, starszych niż same świątynie. Z kolei nad Zatoką Świętego Pawła, pomiędzy jednym z hoteli a hotelowym basenem, znajduje się świątynia Budżibba. Północna część wyspy Malta również obfituje w ciekawe miejsca. Na zachodnim wybrzeżu leżą na przykład niewielkie piaszczyste plaże z Golden Bay na czele, a nieco dalej na północ, na odcinku kilku kilometrów, rozpościerają się tereny rezerwatu Il Maestral. W pobliżu nad niewielką zatoką znajduje się także wioska Popaya, zbudowana pod koniec lat 70. na potrzeby filmu z Robinem Williamsem. Natomiast po drugiej stronie wąskiego przesmyku leży rezerwat Adira, czyli Słonawe Jezioro oraz Mokradła i ważne siedlisko ptaków. Można tu także spotkać kameleony, podobnie zresztą jak w innych miejscach na Malcie. Jeszcze dalej na północ leży niewielki półwysep Marfa o długości 5 km, a wzdłuż jego południowej krawędzi ciągnie się naturalny grzbiet, klify, ścieżki oraz ciekawe formacje skalne. Na tym półwyspie znajduje się także wieża Świętej Agaty, jedna z wielu podobnych, zbudowanych przez zakon Joannitów, chociaż wyróżniająca się swoim różowym kolorem. Co istotne, te wieże były budowane tak, aby sąsiadujące ze sobą punkty obserwacyjne były zawsze w zasięgu wzroku i dzięki temu obserwatorzy wypatrujący zagrożeń nadchodzących zwłaszcza od strony morza mogli przekazywać kolejnym wieżom odpowiednie sygnały. Wieża Świętej Agaty była jednym z ogniw tego łańcucha. Kolejną była wieża Świętej Marii, wzniesiona na Comino, a jeszcze następna leżała na Gozo, co pozwalało na szybką komunikację pomiędzy wyspami. Przyjrzyjmy się zatem teraz cieśninie pomiędzy Maltą a Gozo, szerokiej na 4,5 km i przedzielonej mniejszymi wyspami. Obecnie funkcjonują tutaj połączenia promowe dla samochodów i pieszych, chociaż od lat istnieją także projekty budowy tunelu albo mostu pomiędzy obiema wyspami. W wersji tunelowej rozważana jest albo opcja tunelu samochodowego, albo tunelu dla lekkiej kolei, która mogłaby być zintegrowana z planowanym systemem metra. Niemniej wszystkie te plany są póki co odłożone na półkę. Oprócz połączeń z Malty na Gozo istnieją też połączenia promowe na wyspę Comino, trzecią największą wyspę archipelagu. Wyspa ma 2,5 km długości i chociaż dawniej mieszkało tu sporo ludzi, to dzisiaj jej oficjalna populacja wynosi zaledwie 2 osoby. Comino jest rezerwatem przyrody i stanowi jeden z najbardziej dzikich zakątków kraju, chociaż i tutaj nie brakuje infrastruktury. Na północy istnieją niewielkie jaskinie, na wschodzie kolejne fortyfikacje, natomiast na zachodzie leży tak zwana Błękitna Laguna, czyli wąska cieśnina pomiędzy Comino a małą, niezamieszkaną wysepką Cominotto. Woda jest tutaj płytka i ma turkusowy kolor, co gwarantuje niezwykłe widoki i dużą popularność tego miejsca. Inną niewielką wysepką w pobliżu jest skała Halfa, położona tuż przy wybrzeżu Gozo. Jak wspominałem, wyspa Gozo jest 4-krotnie mniejsza niż wyspa Malta i jest od niej zdecydowanie spokojniejsza. Słynie z przepięknych krajobrazów i malowniczych wzgórz, a zamieszkuje ją tylko około 35 000 osób, co stanowi zaledwie 7% populacji całego kraju. Stolicą Gozo jest Rabat, albo inaczej Wiktoria, 7-tysięczne miasteczko położone mniej więcej pośrodku wyspy. W północnej części tego miasta znajduje się cytadela, położona na wzgórzu, pełna zabytków z różnych epok i otoczona imponującymi murami. Miejsce to było zamieszkane co najmniej od 3500 lat, a w czasach późniejszych pełniło analogiczną rolę na wyspie Gozo, co Mdina na wyspie Malta. I jak już wiecie, w obu przypadkach tuż obok tych ufortyfikowanych obszarów wyrosły przedmieścia, a w końcu spore miasteczka o nazwie Rabat.
Ale na Gozo jest także kilka innych miasteczek, liczących po kilka tysięcy mieszkańców. I są to m.in. Chara, Nadur, nadmorski Ndjar, w którym znajduje się przystań promowa oraz jachtowa, a także Chełkija i Zebbucz. Nawiasem mówiąc, na wyspie Malta także istnieje inne miasteczko o nazwie Zebbucz i inne miasteczko o nazwie Ndjar, co sprawia, że nie trudno tu o geograficzne pomyłki. Zresztą analogii pomiędzy Maltą a Gozo jest o wiele więcej. I tak na przykład, tak jak na Malcie istnieje rotunda z ogromną kopułą widoczną z daleka, tak i na Gozo istnieje podobna rotunda z ogromną kopułą w miasteczku o nazwie Chełkija. W centralnej części tej wyspy jest położony także najstarszy kompleks świątynny na całym archipelagu, liczący ponad 5,5 tysiąca lat i składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą świątyń i nazywany Gantija. Niedaleko w miasteczku Chara istnieje także ciekawa neolityczna nekropolia, używana w IV i III tysiącleciu przed naszą erą i składająca się z szeregu jaskiń, które kiedyś były otoczone murem. Ale to, co przyciąga ludzi na Gozo, to w dużej mierze wybrzeża tej wyspy. Na południu rozciąga się tutaj długi pas klifów, przekraczających 100 metrów wysokości i sprawiających wrażenie równie spektakularnych jak te na Malcie. Z kolei w różnych innych miejscach wybrzeża można też znaleźć długie, wąskie zatoki, przypominające fiordy. Ponadto w kilku miejscach, a przede wszystkim na północy, przy brzegu znajdują się także panwie solne, albo inaczej baseny solankowe, tworzące przepiękne mozaiki. Od bardzo dawna tego typu baseny były i są używane nadal do pozyskiwania soli z wody morskiej. Na północy znajduje się także Zatoka Ramla, jedna z niewielu piaszczystych plaż na tej wyspie, nazywana też plażą czerwoną albo pomarańczową. Tuż obok leży jaskinia Kalipso, gdzie według miejscowej tradycji miała w starożytności mieszkać nimfa, u której schronił się Odyseusz i pozostał tutaj przez 7 lat. Natomiast po drugiej stronie zatoki jest jeszcze jaskinia o nazwie Miszta, słynąca z pięknych widoków na plażę Ramla. Sporo ciekawych miejsc znajduje się także na zachodzie, wokół Zatoki Dweira. Tu także można zobaczyć wysokie klify, a także niewielką wysepkę, nazywaną Grzybową Skałą. Swą nazwę zawdzięcza ona rosnącemu tam tak zwanemu grzybkowi maltańskiemu, który nawiasem mówiąc nie jest wcale grzybem, tylko rośliną. Ale co ważne dla tej historii, w czasach zakonu maltańskiego był bardzo ceniony ze względu na swoje właściwości lecznicze i według podań poprawiał na przykład potencję. Był wtedy tak bardzo cenny i tak bardzo rzadki, że zakon robił naprawdę dużo, by ograniczyć osobom postronnym dostęp do tej wysepki, a czujni obserwatorzy pilnowali tego na przykład z pobliskiej wieży. Kilkaset metrów dalej znajdują się jeszcze inne cuda natury, na przykład niewielki akwen nazywany szumnie Morzem Śródlądowym i połączony z prawdziwym morzem prawie 100-metrowym skalnym tunelem, albo ten naturalny i dość głęboki basen o nazwie Blue Hole, czyli niebieska dziura, także połączony z morzem, tyle że tym razem całkowicie pod wodą. Do niedawna ikoną tego zakątka Gozo był naturalny łuk skalny zwany Lazurowym Oknem, który wisiał nad morzem na wysokości 28 metrów i stanowił prawdopodobnie pozostałość dawnej jaskini. Ale już tą ikoną nie jest, bowiem kilka lat temu zawalił się podczas sztormu. Ale na szczęście istnieje jeszcze drugi, podobny łuk, zwany Oknem Whittle-Millach, położony na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zapraszam też na poprzednie, na przykład te o Chorwacji, Antarktydzie czy Polsce, a zwłaszcza ostatni o delcie Wisły. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość na stronie patronite.pl/Świat Wciąga. A jeśli to, co robię, jest dla Was wartościowe, to zapraszam serdecznie do dołączenia do tego grona. Do zobaczenia być może za chwilę w kolejnym odcinku.